Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Owady jadalne zdecydowanie są na ustach wielu osób i organizacji, może niekoniecznie jeszcze w ustach, natomiast zdecydowanie dużo się o tym mówi ostatnio i w Polsce, i na świecie. Są różnego rodzaju organizacje, jak i osobowości, takie jak Bill Gates, które promują owady jadalne jako tak naprawdę, wydaje mi się, sposób na ocalenie łańcuchów żywnościowych w naszym społeczeństwie. I dosyć dużo również mówi się o edukowaniu społeczeństwa, jeśli chodzi o zalety tego rodzaju żywienia. Ciekawe rzeczywiście w wielu badaniach, które między innymi znajdziecie w opisie, dosyć często, czy właściwie w prawie każdym badaniu istnieje jakiś wątek, gdzie mówi się, że trzeba edukować społeczeństwo. Dlaczego właśnie te owady są takie wspaniałe i to właśnie zrobimy w tym odcinku. Będziemy edukować, tylko ja jak zawsze trochę przekornie będę edukować w drugą stronę, to znaczy zwrócę uwagę na pewne problemy, które są powiązane z tym rodzajem pożywienia i są to przede wszystkim pasożyty, jak zobaczymy. Ale zacznijmy od podstaw. Ogólnie szacuje się, że istnieje mniej więcej 2000 owadów jadalnych, które są spożywane w około 80 krajach na świecie, jako można powiedzieć taki jeden z pokarmów podstawowych, albo przynajmniej jako pokarmy, które mają znaczący udział w dziennym spożyciu kalorycznym. Jakie to są owady? Oczywiście, ponieważ jest ich 2000, nie będziemy ich wymieniać, też nie mam zielonego pojęcia nawet jakie są wszystkie te owady, ale na pewno do takich najpopularniejszych będą należały różnego rodzaju gąsienice, świerszcze, koniki polne, tym samym pszczoły miodne, chrząszcze, przede wszystkim mącznik. I to są, można powiedzieć, i oczywiście szarańcza też, jeśli chodzi o klasyki. I one stanowią zdecydowanie, można powiedzieć, jakiś tam większościowy udział, jeśli chodzi o wszystkie te owady jadalne. I a propos tego edukowania, rynek nie jest jeszcze tych owadów jadalnych wcale duży. Mniej więcej szacuje się, że w 2018 roku w samych Stanach Zjednoczonych on był wart mniej więcej ponad 400 milionów dolarów. Więc nie jest to dużo. Rok później to było 500 parędziesiąt milionów dolarów i ogólnie prognoza jest, że do mniej więcej 2025 roku, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, ten udział w rynku będzie się zwiększać mniej więcej o 20%. Jeśli chodzi o takie światowe mniej więcej szacunki, no to szacuje się, że do roku 2030 mniej więcej ten rynek będzie wart w okolicy 9,6 miliarda na całym świecie. Czy jest to dużo? Jak zawsze bez punktu odniesienia ciężko powiedzieć, a więc niech punktem odniesienia będzie wartość rynku mięsnego tylko i wyłącznie w Unii Europejskiej w tym roku. Jest to mniej więcej 418 miliardów, czy prawie 419 miliardów. Tym samym oczywiście, jeśli mamy porównanie teraz, to wiadomo, że nawet do 2030 roku ten udział insektów, jeśli chodzi o i kalorykę, ale też i wartość tego rynku w porównaniu do rynku innych produktów spożywczych, czy również po prostu mięsa, bo to jakby owady oczywiście mają być bezpośrednim konkurentem przede wszystkim mięsa jako dobre źródło białka, nie będzie wciąż bardzo znaczny, natomiast oczywiście jest olbrzymi nacisk, żeby promować tego rodzaju produkty. Jaki jest kłopot, jeśli chodzi o ten rodzaj, nazwijmy to, pożywienia? Nie ma praktycznie żadnych badań, a już na pewno nie szeroko zakrojonych badań, które by pokazywały bezpieczeństwo konsumpcji, szczególnie długoterminowe, co jest, nie oszukujmy się, prawie niewykonalne, konsumpcji tych insektów jadalnych. Więc tak naprawdę mamy promowanie tego rodzaju pożywienia, natomiast nie bardzo wiadomo, czy jest to jakiś dobry pomysł. No i właśnie, czy istnieją jakieś badania? Jakieś badania istnieją. Na pewno chwalebnym wyjątkiem jest badanie z 2019, które właśnie będę cytować, które powstało w Polsce. To było badanie stworzone przez zespół polskich badaczy i miało one na celu określenie, czy w różnego rodzaju hodowlach insektów zdatnych do spożycia będą występowały w tych insektach różnego rodzaju pasożyty. I co wyszło? Szczerze mówiąc, strasznie niepokojące badanie i właśnie to jest część mojej edukacji, mam nadzieję, was, żeby pokazać, że
wbrew temu, co tam się gdzieś w mediach mówi, są różnego rodzaju kłopoty z tym rodzajem pożywienia. Więc badano 300 takich ferm, czy farm właściwie hodowlanych insektów. W 75 hodowano mącznika, w 75 hodowano świerszcze domowe, w 75 kolejnych karaczany syczące i w ostatnich 75 szarańczę wędrowną. I co im wyszło, jeśli chodzi o te badania parazytologiczne? Więc pasożyty wykryto w 244 farmach, czyli 81,33% wszystkich badanych, bo było ich 300. W 206, więc 68,67% przypadków zidentyfikowane pasożyty były chorobotwórcze tylko dla owadów. W kolejnych 106, czyli 35% ogółu, pasożyty były potencjalnie pasożytami zwierząt, a w 91 tych farmach hodowlanych, czyli 30,33% wszystkich przypadków, pasożyty były potencjalnie chorobotwórcze dla człowieka. Więc z miejsca widać tak naprawdę jest to delikatnie mówiąc duży kłopot, bo oczywiście możemy sobie mówić, że jeśli będziemy poddawali te owady obróbce cieplnej, to część kłopotu znika. Kłopot polega na tym, że często ta obróbka, jeśli chodzi o serwowanie, jest dosyć niedostateczna, ale tak naprawdę kłopot jest taki również, że te owady będą używane jako pasza również dla zwierząt hodowlanych. I tutaj, szczerze mówiąc, nie jestem specjalnie przekonany, czy ta obróbka często będzie występować, bo znane są przypadki w innych badań, że w takich farmach tak naprawdę zbierano na dziko różnego rodzaju owady martwe, zakażone pasożytami, które następnie wędrowały dalej do paszy zwierząt. Więc wydaje mi się, że wszystkich nas to powinno potencjalnie niepokoić i warto takie rzeczy mieć w pamięci. Oczywiście w badaniu tym skupiłem się na pasożytach, natomiast istnieje potencjalnie zdecydowanie więcej problemów, jeśli chodzi o owady jadalne, które nie zostały przebadane. Oczywiście te problemy, chociaż tyczy się też to owadów. Na przykład jeśli chodzi o czarną muchę, to jest rodzaj owada jadalnego, który zdecydowanie zyskuje, jeśli chodzi o segmentowość, czy jakby skok produkcji tego owadu w segmencie jakby całym tych owadów jadalnych. Czarna mucha okazuje się, że dosyć dobrze kumuluje metale ciężkie. Czy jest to kłopot? Nie wiadomo, nie ma jeszcze specjalnie żadnych badań. Jeśli chodzi o pasożyty występujące, czy jakby charakterystyczne dla owadów, o których wspominałem, owszem, to nie jest coś, co nas może zarazić, natomiast okazuje się, że mogą działać jako dosyć silne alergeny dla ludzi, szczególnie dla osób, które już mają alergię, szczególnie alergię na owoce morza. Dodatkowo okazuje się, że jest, co nie powinno dziwić, cała grupa różnego rodzaju oportunistycznych mikroorganizmów, które w żaden sposób nie są typowe dla konkretnej grupy owadów, które są potencjalnie w stanie zarażać nas, natomiast tak naprawdę nie wiemy, jak mocne to jest zagrożenie, i szczególnie przy długotrwałej i zwiększonej konsumpcji tych owadów. Bo tak naprawdę jeśli potraktujemy to jako pokarm, to oczywiście każdy pokarm może mieć, czy może tworzyć problemy, albo i nie, w zależności od tego, ile będziemy go konsumować. Przykładem jest na przykład różnego rodzaju zielone smoothie, o których wspominałem w filmiku o szczawianach, gdzie pokazywałem, że jest to dosyć znane zjawisko, że szczególnie u osobach, które mają różnego rodzaju kłopoty z układem trawiennym czy z nerkami, różnego rodzaju takie zielone koktajle są w stanie uszkodzić nerki aż do, można powiedzieć, stopnia niewydolności, który doprowadzi do dializy. Innymi słowy, jest całe mnóstwo niewiadomych. Na pewno patrząc na to jedno badanie wiemy, że delikatnie mówiąc są to żyjątka nieczyste i mają dosyć dużo różnego rodzaju problematycznych i pasożytów i bakterii, które nie wiadomo jak będą na nas oddziaływać. Poza pasożytami ludzkimi, które myślę, że spokojnie wiemy jak będą oddziaływać. Zostawiam was tą myślą, dajcie mi znać, pierwszy raz poruszamy jakby ten temat na kanale, co w ogóle sądzicie o tych wynalazkach, czy jesteście za, czy jest to coś po prostu obrzydliwego. Mnie zawsze, że tak powiem, ciekawiło, nigdy nie próbowałem, natomiast, że tak powiem, był to jakiś ciekawy koncept czy koncepcja, natomiast badania nie napawają specjalnym optymizmem i na pewno nie zachęcają w żaden sposób do konsumpcji tego rodzaju rzeczy.
Jeśli masz jakieś pytania czy sugestie na następne filmiki, zostaw komentarz. Jak zawsze polecam moje kursy w ramach wsparcia kanału albo rozwoju własnego. Experts Incubator, czyli kuźnia ekspertów, więc jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, i Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak samodzielnie nauczyć się języka od A do Z, żeby nie płacić ciągle za zajęcia językowe, kursy, wyjechać za granicę, zmienić pracę i wszystkie tym podobne. I oba kursy odbywają się pod moją opieką merytoryczną. Jeśli chcesz zapisać się do newslettera o pamięci i językach obcych, bo głównie o tym publikuję artykuły pisemne, zapraszam. Link do newslettera jest w opisie. Jeśli chcesz zostać patronem kanału i ściągać te informacje, o których mówię w postaci fiszek i mieć dostęp do forum, gdzie jestem aktywny, zapraszam do zostania patronem. I jak zawsze badania również znajdują się w opisie na samym końcu tego opisu i 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu przekrojonym na górze, żeby miło spędzić czas również po wysłuchaniu odcinka. Dzięki piękne i do usłyszenia. Myślę, że dosyć szybko tym razem, za 2-3 dni. Do usłyszenia i pa pa.